Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I'll fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about, have your cloud, it be raining out, I keep making sound, go another round, I'm legend bound, can't stop me now. Dzień dobry. Dzień dobry, Dzień dobry, dzień drugi. Dzień drugi. Dzień drugi, niestety ostatni. Kończymy powolutku swoją zabawę na pięknym, dużym, szerokim, ale szybkim obiekcie Slowakia. I co ty na to? Nowe doświadczenie, które zresetowało bardzo wiele moich poglądów na szybką jazdę motocyklem i jeżeli chodzi o moje umiejętności, no to są na bardzo niskim poziomie i uważam, że dobrze by było powtarzać to raz na jakiś czas, jeśli chciałbym robić czasy na torze. Bo jeżeli chodzi o jazdę uliczną, to widzę pewne argumenty, żeby również pojawić na takim torze, bo opanowanie motocykla przy większych prędkościach jest tutaj łatwiejsze i nawet jak się przepałuje zakręt, to jest miejsce, żeby jeszcze coś z tym zrobić. Tak, to jest charakterystyka tego obiektu i faktycznie, jeżeli chodzi o samą umiejętności, pochwalę Cię raz jeszcze, bo Krzysztof odwalił kawał solidnej roboty, jeżeli chodzi o postępy. W późniejszym terminie podzieli się z Wami na 100% onboardem z dnia pierwszego i onboardem z dnia także pierwszego, ale odrobinę później, gdzie wyeliminowaliśmy większość błędów i powtarzam po raz kolejny, jestem z siebie dumny. Twoje umiejętności, które wyniosłeś i z placu, i z drogi, miały tutaj sens, miały logikę i to wszystko spowodowało, że mogłeś się po prostu dobrze bawić, bo tak naprawdę chodzi o zabawę. I dokładnie tak było. Cały czas jakby był banan na twarzy, pomimo zmęczenia, pomimo tego, że trzeba było pracować, to zatrzymując się na pit lane, w sensie zjeżdżając do boksu, wiedziałem, co muszę zrobić na następnej sesji, jak się do tego przygotować, trzeba było coś się napić, bo pot płynął wszędzie. Tak to wygląda. Temperatura i pogoda trafiła się wręcz idealna, bo niestety wiele osób zrezygnowało z racji tego, że prognozy pogody zapowiadały obfite deszcze. Nic takiego się nie wydarzyło. Wczoraj odrobinkę postraszyło na horyzoncie, ale to nic, tylko będę padać, ale nic złego się nie stało. wydarzyło. A powiedz mi jeszcze, jak w Twoim odczuciu wygląda projekt Pierwszaków? Projekt Pierwszaków w moim odczuciu wygląda o tyle dobrze, że mieliśmy szansę zobaczyć swoją nitkę przejazdu, skorygować swoją nitkę przejazdu pod okiem instruktora. Za każdym razem, jak mieliśmy jakieś pytania, mogliśmy Cię przyjść i zapytać. Byłeś dla nas dostępny, plus do tego materiały wideo, które mogliśmy, bo jakby w wyobraźni człowiek postrzega samych siebie zupełnie inaczej niż w rzeczywistości jest. I nie tylko to były rady dotyczące samej nitki przejazdu, które dla mnie akurat dużo bardzo zmieniły, ale były to też były tematy dotyczące również ciśnienia w oponach, tego jak się zachowywać w ogóle na torze, czego nie robić, w którą stronę jechać, bo okazuje się, że to też nie zawsze jest super oczywiste. To było pierwsze pytanie, które zadałeś. W którą stronę jest wyjazd? Zapamiętam to, aczkolwiek nie byłeś pierwszy. Okej. Tak. A myślę, że projekt Pierwszaków jakby o tyle jest trudny, że będąc pierwszakiem tutaj, nie można być pierwszakiem w ogóle. Zgadza się. Tu trzeba wnieść trochę swoich umiejętności, które jakby my nabyliśmy na placu i na drodze. I jeżeli ktoś chciałby po zdaniu prawa jazdy przyjechać tutaj, ta droga byłaby dużo dłuższa, natomiast nie ma się czego bać. W dobrych rękach można oszlifować człowieka w odpowiedni sposób. Zgadza się, ale tak naprawdę to, co powiedziałeś, jest dość istotne. Same umiejętności drogowe, żeby zachować się odpowiednio na torze, mogą być delikatnie niewystarczające. Oczywiście mamy takie osoby, szkolimy takie osoby, jeździmy z takimi osobami. Mieliśmy w boksie chłopaków, którzy byli wcześniej na kilku innych szkoleniach, poradzili sobie rewelacyjnie, brali lekcje, dostali odpowiednie wskazówki i poprawili swoje czasy i poprawili swoje zachowanie na torze, które spowodowało, że poczuli się po prostu pewnie. Ale od razu chciałbym Was zaprosić na coś, żebyście spróbowali i przekazali też widzom i żebyście mieli pojęcie, że tak naprawdę to, co robimy tutaj, to jest ta końcowa faza projektu. Wy spokojnie mogliście się tutaj odnaleźć, bo doskonale znałem Waszą historię, doskonale znałem Wasze umiejętności i wiedziałem, że nie będziecie mieli większego problemu, żeby się zaadaptować. Dzisiaj, szczerze mówiąc, zostawiłem Was troszeczkę celowo samych sobie, bo wiedziałem, że jesteście zmęczeni, że tak naprawdę każde zadanie, które będzie
wam zlecone może jednak nie zostać wykonana poprawnie, więc jeździliście, mieliście z tego fan. Tak. Ale wracając do sedna, uruchomiliśmy szkolenie na torze Słomczyn pod Warszawą. I serdecznie z tego miejsca chciałbym was zaprosić na jeden z terminów, Dziękujemy. żebyście Bardzo miło. zobaczyli, jak będziemy przygotowywać tych pierwszaków, którzy będą zjeżdżali z drogi i będą chcieli zaczerpnąć odrobinę wiedzy i umiejętności na małym torze, a później będziemy mogli to przekonwertować i skierować ich na duży obiekt typu Słowakia, który jest ok, jeżeli chodzi o takie pierwsze duże torowanie, bądź inny obiekt z naszego kalendarza. To z mojej strony mogę wam tylko powiedzieć, że szkolenie się i podnoszenie umiejętności jazdą motocyklem, w jeździe motocyklem jest o tyle istotne z punktu widzenia samego bezpieczeństwa, że motocykl świetnie przyspiesza, ale umiejętność hamowania i zakręcania to nie jest coś ultra prostego i nawet jeżeli wydaje wam się, że jesteście w tym sprawni, to dobrze by było to raz na jakiś czas zweryfikować i to, że będziecie podnosić swoje umiejętności w miejscu bezpiecznym pod okiem instruktora, daje wam tą przewagę, że jeżeli chcielibyście tą samą pracę wykonać sami na drodze, to są lata pracy okupione nie dość, że mandatami, problemami, być może jakimiś kraksami, gdzie są krawężniki, i mam tu na myśli te betonowe, które mogą zepsuć wam bardzo dużo światopoglądu oraz motocykla. A tutaj nawet jeżeli by coś poszło nie tak, to jest i przestrzeń, gdzie można wyprostować i mieliśmy kolegę, który pojechał lekko prosto i jakby miał odcinek offroadowy, po czym wrócił na nitkę i nic się tak naprawdę nie stało, wręcz jakby traktował to jako bardzo cenne doświadczenie. Tak. Także jeżeli jesteście osobami, które chcą jeździć motocyklem sprawniej, to taka forma szkolenia może wam się bardzo przydać. Tak, i a propos bezpieczeństwa dodam tylko, że my tutaj nie, tak samo jak ja doskonale wiecie, bo prowadziłem was przez te całe 2 dni, nie narzucam presji, która będzie dla was niewygodna. Jeżeli coś jest ok, to robimy to dalej, robimy to wspólnie. Dokładnie w ten sam sposób będzie odbywało się to na Słomczynie. Zaczynamy od zajęć teoretycznych, które przeprowadzą nas na plac manewrowy. Z placu manewrowego ruszamy w kierunku nitki toru Słomczyn i tam wykonujemy kolejne rzeczy, które poprowadzą nas na duży obiekt. Mam nadzieję, że będziemy mogli wam to również pokazać. Tak. Także do zobaczenia w następnym filmie. Bardzo dziękuję.